Cześć wszystkim, witam na kanale Master Krzych. Dziś tematem odcinka będzie wymiana cewek zapłonowych. Dlaczego wymiana? Ponieważ podczas jazdy zaczęło autem szarpać. Najpierw działo się to na gazie, delikatne takie przerywanie podczas przyspieszania. Później objaw zaczął się nasilać i zaczęło też się to dziać na benzynie. Ja już się domyśliłem, że to chodzi właśnie o cewki, ponieważ w Passacie miałem ten sam problem. Tu są cewki jeszcze fabryczne. Niestety nie łapie się na akcję serwisową, tak wiem, że takie coś jest, bo te cewki padają, ale te cewki już niestety były w Niemczech wymienione, także ja dzwoniąc do serwisu niestety nie załapałem się na to. Jeśli Wy macie taki objaw, zadzwońcie najpierw do serwisu, może załapiecie się na akcję serwisową i jeśli się załapiecie, to wymienią Wam te cewki za darmo. Jeśli chodzi o diagnozę takich cewek, ja po prostu podłączyłem się komputerem, wszedłem w silnik, bloki pomiarowe i sczytałem sobie błędy. No i oczywiście wyskoczyło mi, że jest wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Dla potwierdzenia tej tezy zamieniłem cewki miejscami, skasowałem błędy, przejechałem się, no i wyskoczył wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. Także jasno to twierdzi, że mamy problem z cewką zapłonową. Jeśli chodzi o wymianę, ja wymieniam zawsze wszystkie 4 sztuki, ponieważ wymienimy jedną, zaraz pada następna, także jeśli wymieniamy wszystkie 4 sztuki od razu. Nie myślicie, dlaczego jeżdżę bez osłony silnika? Dlatego, że silnik 1.8 turbo generuje bardzo dużo ciepła i cewki dostają strasznie dupę, że tak powiem, bo grzeją się strasznie i to przyspiesza ich zużycie. Dlatego ja jeżdżę bez. Zresztą chłopaki na forum tak samo piszą, dużo użytkowników tak samo mówi. Jakie cewki zapłonowe do 1.8 turbo? Najlepiej oryginalne, volkswagenowskie. Słyszałem też, że stosują chłopaki z silnika 2.0 TFSI, te czerwone. Problem jednak w tym, że one są troszkę dłuższe i wystają właśnie do góry. Trzeba było montować jeszcze takie specjalne adaptery, takie jakby uszczelnienie, no bo to jest zapraszanie po prostu wilgoci do silnika, no, a wiadomo, układ zapłonowy nie lubi wilgoci. Ponoć te z TFSI są bardziej wytrzymałe, nie psują się tak jak te. Natomiast jeśli chodzi o zamienniki, dużo osób poleca firmę NGK i Beru. Poczytałem trochę opinii na ten temat i niestety ostatnio coś NGK się chyba popsuło, bo jest dużo zwrotów i trochę reklamacji. Natomiast na Beru nie ma tego, bynajmniej nie znalazłem. A więc ja zakupiłem Beru. Model tutaj macie ZSE 043. Niestety chciałem produkcji włoskiej, trafiła mi się produkcja koreańska. Wyczytałem, że produkcja włoska idealnie pasuje, natomiast koreańska ponoć ma, już Wam pokażę, koreańska ponoć ma tu grubszą tą obejmę, to jest ciutkę grubsza i tak bardzo opornie wchodzi i nie zawsze pasuje idealnie. No ale dobra, wymontujemy, zaraz zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Wymiana jest bardzo prosta, bo wystarczy śrubokręt płaski i wsuwamy sobie go tu, odginamy i wysuwamy wtyczkę. U mnie niestety nasi już byli, raz, dwa, dwie wtyczki są na pewno połamane, zabezpieczenia. Zamówiłem już je nowe, niestety nie zdążyły przyjść, ale spokojnie to też wymienię, bo to chodzi o to, żeby tu żadnego luzu nie było, żeby to napięcie cały czas było i iskra była jednakowa cały czas.
No dobra, wyciągamy sobie wszystkie wtyczki i później po prostu wystarczy podważyć i wyciągnąć do góry. Zobaczcie. O! I wyskakuje nam. Jeśli nie wierzycie, są to jeszcze oryginalne cewki o takich numerach. Jeśli chodzi o tą akcję serwisową, to ponoć po literkach właśnie tutaj na końcu można było to rozpoznać, które były wymieniane, a które nie. Widzicie, jest to produkcja niemiecka. Znaczy są to cewki niemieckie, tylko produkowane akurat te są z Korei. Co do oryginału, nie widzę jakichś różnic, aby były. Wszystko wygląda podobnie. No dobra, wsadzimy, zamontujemy, zobaczymy. Czy faktycznie one nie wchodzą dobrze? Chociaż faktycznie, jeśli się dobrze przyjrzeć, to te nowe z wersji koreańskiej dosyć ciężko tutaj wchodzą. Musiałem je mocno dopchnąć, ale jednak jakby nie wchodzą do końca tak głęboko jak te oryginalne. Zobaczcie, te oryginalne wchodzą ciut głębiej, widzicie? Nie wiem, czy to tak da się to pokazać. Ta, a ta. O. Widzicie? No ale dobra, zobaczymy. Zamontuję 4 i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ostatnio też zauważyłem, że auto jakby ciężej paliło, tak zapali, ale tak jakby nierówno pracowało od razu na wszystkie cylindry, tak jak poszarpuje nim, trochę pierdzi. Ceweczki wymienione, także sprawdźmy, jak to wygląda. No powiem Wam, że jest różnica w zapalaniu. Od razu zapalił normalnie. Przede wszystkim szybciej też. Także widocznie coś w tym było. Odczułem też delikatnie jakby spadek mocy, także zobaczymy, czy coś się polepszy. Podejrzewam, że może lepiej reagować na gaz i troszkę przyspieszać. Dobra, to tyle. Ja w międzyczasie jeszcze zamówię sobie, kostki zamówiłem, powymieniam je, bo to tak nie może być. No i będę jeździł testował. Już niedługo wrzucę filmik o wymianie poduszek, bo już zakupiłem nowe Ewony, tylko oryginały i jeszcze parę innych rzeczy, także oglądajcie, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie kanał i wszystkiego dobrego, cześć!